Wjechałem windą tu na szczyt tego tarasu widokowego. Można wyjść tutaj na zewnątrz, ale reszta jest przeszklone. No i niestety jest mocno nasłonecznienie i taka widoczność nie jest za rewelacyjna. No ale coś tam Wam pokażę. Takim oto autobusem, autokarem w gratisie, no bo przy wejściu powinienem odbić tą swoją kartę i tam by mnie skasowało, nie wiem, 5 czy ileś dychramów, a ja tego nie zrobiłem. Także w gratisie przyjechałem tu w okolice Mariny, ale zobaczcie, jak to w koło wygląda już. Drapacze chmur po lewej stronie, po prawej. Aż trudno uwierzyć, że w tak krótkim czasie ten nowy Dubaj powstał, bo tu, tak jak pan przewodnik mówił, te wszystkie budynki tutaj mają mniej jak 25 lat. Wszystkie budynki, które powstały tutaj, mają mniej jak ćwierć wieku. No kosmos, kosmos. Zupełnie inna rzeczywistość, zupełnie. Trochę co innego niż do tej pory widziałem. Tam już widzę nadbrzeże, łódeczki, motorówki. Idziemy w stronę wody. Może tam będzie troszkę chłodniej. Chociaż i tak mówię, tragedii nie ma. Taka lekka bryza powiewa. Spoko, fajnie jest. Każdy lubi co innego, każdemu może podobać się co innego, ale mi pasuje. Dla mnie w miastach ważna jest architektura, to jest to, na co zwracam uwagę, a tutaj no robi to wrażenie. W sumie takiej ilości takich wysokich, nowoczesnych budynków to jeszcze nie miałem okazji widzieć, no bo jeszcze ze mnie mały podróżnik, jeszcze nie byłem w wielu krajach, nie byłem za oceanem, nie byłem w Stanach, które też słyną z tych drapaczy chmur, nie byłem w Nowym Jorku, który jest na mojej jakby top liście, może w przyszłym roku. Marina Dubaj i te budynki i tak nie są aż tak mega wysokie w porównaniu tam do tych najwyższych, tam do okolic Burj Khalifa. Główna atrakcja, z której znany jest tutaj Dubaj, czyli najwyższy budynek świata, Burj Khalifa, będzie jutro. Schroniłem się tu pod mostem w cieniu, bo no, na słońcu na dłuższą metę no, jest trochę niewyróbka, nie? Jedna część mariny, drapacze chmur, a tam druga. W tych miejscach takich bardziej turystycznych, czyli tak jak wcześniej byłem na tym targu złota, tak samo i tutaj u wybrzeży tej wody, tej mariny można spotkać Polaków. Już tutaj przed chwilą jakaś grupka mnie minęła, słyszałem język polski. Tak samo na tym targu złota, tam widziałem całe wycieczki, takie starsze towarzystwo, rozmawiali po polsku. No, prawdopodobnie grupy zorganizowane, wycieczkowe, biura podróży. No nie chcę z góry oceniać, bo mówię,
Jest wiele osób takich, co podróżuje w ten sam sposób jak ja, ale to jest mniejszość. Większość wybiera komfort, wygodę, biura podróży. Ja preferuję taką metodę podróży. Raz przede wszystkim może to wynika z kosztów, tak, że ja po prostu tutaj jestem niskobudżetowy i za nieduże pieniądze się poruszam. Tak jak mówiłem, noclegi mam po 50 zł, także to jest śmiech na sali. W Polsce ciężko jest w tej cenie znaleźć już nocleg. Mówię nawet właśnie o tym łóżku w pokoju wieloosobowym. Wyspałem się elegancko, trochę za krótko, ale i trochę, tak jak już wcześniej mówiłem, trochę za zimno w tym pokoju. Ta klima tam mocno ustawiona. Jeszcze raz tu przechodzę koło tego znaku Dubai Marina. Także ja preferuję tego typu turystykę. Daje mi to frajdę, sam sobie wszystko organizuję, dopinam w miarę możliwości. Nie zawsze wszystko wypali, nie zawsze wszystko jest tak jak trzeba. Czasem są jakieś poślizgi, czasem trzeba plany zmienić, ale to też jest fajne, jest po prostu są jakieś w międzyczasie niespodzianki, a nie, że tam wszystko dopięte z punktu A do punktu B. Dziękujemy, do widzenia. To nie dla mnie. Krótka taka wycieczka z przewodnikiem, 3-godzinna. Pochodziliśmy trochę w niewielkiej grupie. Akurat tutaj większość młodzi tam z różnych krajów. No, tylko ja byłem z Polski. No to tego typu to tak, można się podpiąć. Tutaj kolejny napis Dubai Marina. Taki troszkę inny. Podróżowanie wcale nie musi być drogie. Kwestia tylko decyzji, wyborów. No i nie marudzenia, no, pogodzenia się, że czasem ten komfort może być tam niższy, ale mówię, ludzie nie podróżują głównie przez to, że sami stawiają sobie jakieś tam wysoko poprzeczkę, sami sobie wymyślają 1000 powodów, żeby tego nie robić. Przeważnie główny jest taki, bo ich nie stać, prawda? Ale jednocześnie potrafią pójść do sklepu i na byle bzdury, gówno, tam jakieś ciuchy, bluzeczki, buciki, nie wiadomo co, wydać czasem i kilkaset złotych, tak? Samolot mnie kosztował, przeloty tutaj z Berlina do Budapesztu, z Budapesztu tu do Dubaju i później loty powrotne z Abu Dhabi już, bo będę wracał z Abu Dhabi do Budapesztu i tam przesiadka i stamtąd już lecę do Polski, do Warszawy. Zapłaciłem 220 euro, czyli to jest pi razy oko, tam 900 zł, także cena dobra. 5 noclegów, tak jak mówiłem, po 49 zł 4 noclegi mam w Dubaju, zaokrąglimy tam do 50, czyli 200 zł, tak? 200 zł 4 noclegi w Dubaju. No i w Abu Dhabi jeden nocleg, który tam jest no 2 razy droższy, bo zapłaciłem za niego 100. Nic tam tańszego nie mogłem za bardzo znaleźć. Zobaczymy, jak to za tych parę dni, jaki tam będzie komfort, jak to będzie wyglądało. 1200 zł przelot, noclegi. Najwięcej wydam tutaj prawdopodobnie coś koło drugie tyle na wszelkiego rodzaju atrakcje. Najdroższy wjazd no to na Burj Khalifa, bo wybrałem tą droższą opcję, 400 zł, a tak tam no dowiecie się w trakcie jeszcze, co mnie tutaj czeka, jakie tutaj przygody, nie będę teraz wszystkiego zdradzał. Jedzenie naprawdę też można tutaj kupić w niskich cenach, tak jak zależy właśnie od lokalizacji, od dzielnicy, od restauracji, tak jak wszędzie, ale tam w okolicach mojego hostelu, no to tam naprawdę te pakistańskie, hinduskie restauracje, no to tam widziałem jakiś taki obiadek, tam za 10 do 20 zł to chyba tam 2 dania można zjeść. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o finanse. Jeszcze pewnie wrócę do tego tematu, no bo to jest dosyć istotne chyba dla każdego. Tutaj idę wzdłuż tej mariny, jak widzicie,
wypasione jachty. Taki jacht wart pewnie, kurczę, z moje kilka mieszkań. Na bieżąco też trzeba uzupełniać płyny. Tu mam wodę z moimi wspomagającymi tabletkami. To też jest moje rozwiązanie. Zawsze jak jadę do tego typu ciepłych krajów, to biorę ze sobą coś w rodzaju pluszy, jakichś tam minerałów, witamin. Wiem, że woda jest najzdrowsza, ale jakoś samą wodą, czystą wodą nie mogę się napić. Potrzebuję czegoś słodkiego. Po tej stronie tutaj na prawo drapacze chmur już istniejące, a na lewo tam budują prawdopodobnie kolejne. Nie wiem, czy równie wysokie, a tam tak też wplecione jakby tu w okolice meczet. Wszystko fajnie, ale w taki upał w tej betonozie no można się na dłuższą metę zmęczyć. I chociaż jeszcze długo nie chodzę, to powoli zaczynam mieć już dość. I mnie suszy. Mam nieodpartą chęć na zimną kolę tutaj, w ten dubajski upał. Idę do Carrefoura na małe zakupy, ale przede wszystkim po to, żeby się schłodzić. Taki mały trójkącik kosztowało to chyba coś, no nie mam właśnie paragonu, mi pani nie dała, bo drukarka jej się akurat zacięła, ale chyba z 5 zł. Taki jakieś mleczko albo kefirek, nie wiem co to jest, chyba 3 zł. Tutaj koniecznie no chciałem się ochłodzić, miałem ochotę na owoca, to kupiłem sobie taki już 4 kawałki arbuza. Tutaj cena 5,95, czyli 6 zł. Pepsi, z tego co pamiętam, 4 dirhamy, 4 zł. No i tu taka kanapka 10,80. Także ceny tutaj no względne, zbliżone do tych chyba w Polsce. Może niektóre rzeczy troszkę droższe. Ta kanapeczka nie za duża. W Żabce chyba większą można kupić w podobnej cenie. No Carrefour chyba nie jest jakiś najtańszy. Tak widzę, że no najlepiej zakupy robić tutaj gdzieś u Hindusa. A teraz mam swoją wymarzoną Pepsi. Coś zjem, wypiję i ruszam dalej. Teraz czekam na metro. O, chyba właśnie podjechało. Podjadę 2 przystanki i teraz idę tutaj takim tunelem na kolejkę, taką jedną szynową, na którą trzeba kupić osobny bilet. Nie wiem, ile kosztuje jednorazowy. No ja zdecydowałem się znowu przez stronę Get Your Guide na taki bilet całodobowy na nieograniczoną ilość przejazdów. W sumie nie wiem, czy to wykorzystam, czy będę miał taką potrzebę. Monorail, tak ta kolejka się nazywa, czyli no taka pojedyncza szyna. Wynika z tego, że chyba źle zrobiłem, że kupiłem przez Get Your Guide ten bilet, bo przepłaciłem, tam skasowali mnie chyba 35 zł, a tutaj pan mi dał rachunek, jakbym normalnie kupił w kasie taki bilet, to bym zapłacił 28 zł. Także tam może z 5-6 zł przepłaciłem. No i teraz już tu czekam. Jedziemy w kierunku tego słynnego hotelu Atlantis. Tam pewnie z daleka też uda mi się to zobaczyć. Czekamy. Kolej jednoszynowa. The next station is Al-Ittihad Park. Al-Ittihad Park Station. As you leave the train, please remain between the train and the station platform. الحجر بين القطار وأسف المحطة. Please remain between the train and the station platform. المحطة الثانية هي موجب المول. Widzę, że ta kolejka jest chyba w pełni autonomiczna. Tutaj nie ma żadnego maszynisty, ona po prostu jest sterowana, jeździ sama. O, tam w oddali już widać ten słynny budynek hotelu Atlantis. Na pewno kojarzycie go tam ze zdjęcia. Ja teraz wysiadam na tej stacji, potem pojeżdżę trochę więcej. Jestem w galerii handlowej, tutaj wysiadłem. Galeria się nazywa Palm Jumeirah Mall, bo ta cała no, sztuczna wyspa nazywa się Jumeirah.
Nie wiem, czy tu prawidłowo wymawiam. I tutaj w budynku tej galerii handlowej, ona jest chyba wysoka. Mam gdzieś tam na górę wjechać. Dostanę się na jakiś tam taras, punkt widokowy, z którego zobaczę piękną panoramę na całą tą sztuczną wyspę. Galeria czyściutka, elegancka, ale puściutko. Tłumów nie widać, ale przynajmniej miło, fajnie, chłodno. No mówię, tutaj gdzie by nie poszedł, gdzie by nie wyszedł, to wszędzie czyściutko, elegancko. Wszędzie jeszcze nowością pachnie. O, i tutaj jest ten właściwy budynek i tam wjedziemy na samą górę. Także to jest to, co lubię. Po raz kolejny to powtarzam. Wysokość mnie rajcuje. Lubię takie panoramiczne widoki. Rozejrzę się tu trochę. Zobaczcie, jaki piękny budynek tutaj. Jakieś akwarium. Nie no, wszędzie po prostu na bogato, czyściutko, elegancko. Jeszcze raz podkreślam. Tak jakby dosłownie dopiero wczoraj to powstało, dopiero wczoraj to otworzyli. Na terenie tego budynku jest oczywiście sklep z pamiątkami. Jest też jakaś tutaj mała restauracyjka. Także wszystko, co trzeba. Idę już do kolejki. Wchodzimy do środka, wjeżdżamy. No, prawdopodobnie wjeżdża się windą. To nie jest prawdziwe akwarium, to tylko wyświetlany obraz na ścianach. No, ale efekt fajny, nie? Trzeba przyznać. 4 kilometres north to south. The Great Wall runs 11 kilometres and protects the inner elements of the man-made island. The Palm opened in 2006 with a spectacular fireworks display. نفكر في المستقبل ليكون لدينا جميعا رؤية واضحة. 1997, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE and ruler of Dubai, embarked on a project that would transform Dubai's coastline and give the world one of its most recognizable man-made wonders. A technological marvel, Palm Jumeirah has become a symbol of not only Dubai's rich heritage and deep connection to the sea, but a shining beacon of ambition and innovation that can be found in the Arab world. Tutaj rok po roku macie opisane, jak powstawała ta sztuczna wyspa w poszczególnych latach, jak się zmieniała, jakie kolejne budynki na nim zniesiono. No fajnie wszystko tutaj multimedialnie zaprezentowane, także to nie jest tak, że w cenie biletu wjeżdżacie tylko na górę, na platformę widokową i wszystko, także jest tu jeszcze wiele rzeczy do obejrzenia. To rok 2011. Wjechałem windą tu na szczyt tego tarasu widokowego. Można wyjść tutaj na zewnątrz, ale reszta jest przeszklone. No i niestety jest mocno nasłonecznienie i taka widoczność nie jest za rewelacyjna. No ale coś tam Wam pokażę. Obejdę tak tu w koło. Na razie idę w stronę nadbrzeża. Tam tylko widać te odgałęzienia tej palmy. Później
pójdę na szczyt tego tarasu, na drugą stronę i tam będzie to chyba widać najlepiej. No fajnie, tylko mocno słonecznie i ta widoczność jest słaba. Cena biletu tutaj, nie pamiętam, też koło 130 zł, dlatego że wybrałem najpóźniejszą możliwą godzinę, tak jakby poza szczytem, na 16:30. Kolejne bilety na późniejsze godziny już są droższe. Może wtedy ta widoczność jest też lepsza, bo tak wszystko jest takie troszkę przymglone. Nie ma tu jakiegoś limitu czasu, który możecie spędzić tutaj na szczycie, na tym tarasie widokowym. Nikt mnie tutaj stąd nie wypędza, nie wygania, ale tak czy inaczej będę powoli zmykał, bo przede mną jeszcze wiele do obejrzenia, a chcę podjechać dalej tam w głąb tej sztucznej wyspy, tej palmy, w stronę tego hotelu Atlantis, który tam daleko trochę jak przez mgłę widać. Trochę wam tutaj pokazałem, widzicie jak to wygląda. Teraz już jest zdecydowanie chłodniej. Za 15, dokładnie wybiła za 15 szósta. Zjeżdżam na dół. Spadamy, wchodzimy do środka, tu przynajmniej chłodniej. Zjeżdżamy. Windy też ciekawe. Takie tutaj multimedialne. हाँ इसीलिए मुझे पता है अभी टाइमिंग कि मुझे पता चाहिए Tak wygląda ten budynek. Tam widać na szczycie ten taras, na którym byłem. Jadę dalej. No, jestem mocno podekscytowany, zakręcony, bo zapomniałem o plecaku. Dobrze, że daleko nie odszedłem, dosłownie 50 metrów. Tak czułem, że coś tutaj lekko, kurczę, i sobie przypomniałem, że plecak przecież zostawiłem w przechowalni i idę odebrać. Można tutaj się zamotać, zagubić w tej galerii. To nie jest ta największa galeria. To jest taka chyba jedna może i z mniejszych, ale i tak duża, ale tak jak już wcześniej mówiłem, no tłumów jakichś nie ma. Sklepy różne firmowe, butiki, ale tak trochę pustawo. Jumeirah Mall Station. Tutaj idziemy, na szybko podjadę tam w okolice hotelu Atlantis. Jestem wewnątrz tutaj tego okazałego budynku, tego hotelu Atlantis, no ale tutaj w środku to nie jest tak, że tylko znajduje się hotel, ale też są tutaj inne sklepy. Tu widzę jakieś z zabawkami, ciucholandy, także też tutaj taka typowa galeria, restauracje. Brat mnie prosił, żebym mu przywiózł Rolexa tutaj z Dubaju, także mam okazję. Ale chyba bym musiał cały swój majątek wyprzedać, żeby kupić taki mały zegareczek, także chyba nie zrealizuję jego prośby. No niestety tam dalej za mną już jest część hotelowa, do której nie mam wstępu.
Także jedynie tutaj tą część sklepową tego budynku mogę. Tutaj biżuteria, Tiffany. No na bogato, wszędzie na bogato. Tutaj jestem przed restauracją tego słynnego kucharza Gordona Ramsaya, na pewno go znacie z telewizji. Ten oto tutaj pan. W niedzielę chyba osobiście ten pan tutaj jest w kuchni i tutaj przyrządza posiłki. Także to jego restauracja, Bread Street Kitchen and Bar, Gordon Ramsay. Tylko w tym budynku można tu spędzić pół dnia. Tak z grubsza Wam tylko tutaj pokazałem to, co mogłem, na co mi czasu wystarczyło i no do czego mam dostęp, bo mówię, do części hotelowej nie wejdę, bo nie jestem gościem hotelu. Są tu też dodatkowe atrakcje typu jakieś tam baseny, aquaparki, do których tak samo trzeba dodatkowo płacić, także tam tego już Wam nie pokażę. Zdążyłem.